Hej, cześć, dzień dobry, ja jestem Bartol, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przedstawię wam 8 modyfikacji, które znacząco ulepszą wasz gameplay w grze My Summer Car. Generalnie te modyfikacje zostały przeze mnie posortowane, jeśli chodzi o poziom przydatności od najmniejszej do największej, oceniając to po prostu po moim własnym gameplayu, jak mocno te modyfikacje mi tam pomagały. Jest to taki odcinek specjalny za to, że wbiliśmy 5000 subskrypcji. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim za to dziękuję. No i co? Przechodzimy do całej treści. No i pierwsza na naszej liście jest modyfikacja o nazwie Visual Fluid Level. I ta modyfikacja dodaje nam faktycznie widzialny płyn w zbiorniku, przykładowo jak teraz widzicie od hamulców, i również ten poziom wzrasta w momencie, gdy tego płynu dolewamy. Podobnie to działa, jeśli chodzi o chłodnicę. Jak tam zajrzymy, widać dobrze ten płyn, i również w momencie, gdy dolewamy płynu chłodniczego, ten poziom wizualnie wzrasta. Oczywiście również ta modyfikacja wspiera fabryczną chłodnicę z Satsumy i działa to tak samo jak w tej racingowej. Aczkolwiek ta modyfikacja wspiera jeszcze jeden zbiorniczek, a mianowicie ten od motorynki. Również tutaj ten poziom paliwa będzie widoczny. Oczywiście Vanilla gry My Summer Car też ma taki wskaźnik poziomu tego płynu, jak nakierujemy na ten bak, ale rozwiązanie, które dodaje nam ta modyfikacja, moim zdaniem o wiele lepiej wygląda i mi się wydaje, że jest też bardziej realistyczne. A następne dwie modyfikacje nie tylko pozwolą na uzyskanie więcej miejsca w bagażniku naszej Satsumy, a również utrzymaniu w nim większego porządku. Pierwsza z tych dwóch modyfikacji nosi nazwę Attach Spare Tire. Pozwala ona nam zamontować oponę jakąś właśnie zapasową w tym wgłębieniu, i to wgłębienie również jest w normalnej grze niezmodyfikowanej. Ja nie mam pojęcia, czemu coś podobnego nie zostało zastosowane, bo po prostu jest to mega realistyczna rzecz, ale też dzięki temu uzyskamy dużo więcej miejsca, no bo normalnie w grze to wgłębienie nawet nie ma kolizji, po prostu zostało potraktowane jako zwykła płaska powierzchnia. I również mamy zagwarantowane to, że ta opona nigdzie nam nie wypadnie, nie zbuguje samochodu. Też będziecie mogli dodatkowo zapakować trochę więcej rzeczy do tego bagażnika. No i druga modyfikacja, która właśnie zaoszczędzi nam to miejsce w bagażniku, jest to kolejna modyfikacja typu Attach i nazywa się ona Attach Jack and Warning Triangle. Modyfikacja działa tak naprawdę w ten sam sposób, tylko zamiast koła zapasowego możemy sobie przymocować w bagażniku nasz podnośnik i trójkąt ostrzegawczy. Mocuje się obie te rzeczy tam bardziej z tyłu przy tylnej kanapie, i to jest kolejna super rzecz. Ten trójkąt i podnośnik nie będzie się gdzieś walał po tym bagażniku. Zachowujemy tutaj oczywiście porządek i jednocześnie możemy wrzucić tutaj o wiele więcej rzeczy. I też mi się wydaje, że powinno to zostać umieszczone w normalnej, niezmodowanej grze. I te modyfikacje w ogóle są dla mnie takim totalnym must have, jeśli chodzi o jakiś gameplay z modami jakimikolwiek w My Summer Car, nie? Że jak już jest MSC Loader, to te dwa mody muszą się tu znaleźć. Wadą jest może to, że to są faktycznie dwa oddzielne mody. Mi się wydaje, że o wiele lepiej by było, gdyby to zostało sklejone w całość, no ale niestety oba mody zostały stworzone przez dwóch innych twórców i ciężko by było to połączyć bez stwierdzenia, że jeden od drugiego ukradł pomysł. A trzecia modyfikacja, która powiedziałbym, że może nawet ułatwi lekko wasz gameplay, ale znacząco jego polepszy, nazywa się Visual Wear. I pokaże ona wam o wiele lepiej poziom zużycia właśnie jakiegoś przedmiotu. Pierwszy przykład, najbardziej widoczny, to są opony, są jakieś takie pogięte i w porównaniu do tej nowej mają o wiele mniejszy bieżnik. Również na wszystkich butelkach jakichś płynów typu płyn hamulcowy, olej, paliwie do dwusuwów i płyn chłodniczy, w momencie gdy zawartość tych butelek się skończy, to usuwają się ich zakrętki i będzie nam o wiele łatwiej rozpoznać właśnie taką butelkę w momencie, gdy skończy się w niej cała zawartość. Podobnie to wygląda w przypadku sprayów. W momencie, gdy spray się skończy, no to widać, że zakrętka znika. Tak samo działa to w sprayu przeciwko komarom. Również ta modyfikacja wprowadza lepszą widoczność zużycia do części silnika. Przykładowo teraz widzicie uszczelkę pod głowicą i u mnie ona jest zużyta pod takim srogim upierdańsku już w 80%. Poza uszczelką jeszcze będziecie mogli dostrzec, że również powinniście wymienić już filtr oleju. Również dzięki tej modyfikacji będziecie mogli lepiej dostrzec to, że skrzynia biegów jest na przykład uszkodzona, lub też rozróżnicie paloną żarówkę od tej normalnie działającej. Kolejny mod, który mega, ale to mega pozwoli zachować wam porządek w domu, o nazwie Openable Cabinets. I dzięki niemu każda szafka będzie teraz już możliwa do otworzenia. Jest tu naprawdę tona miejsca, działają tutaj również szuflady, możecie tutaj schować masę rzeczy, tak żeby gdzieś to nie walało się na podłodze, lub możecie sobie poprzenosić jakieś rzeczy z tego schowka po tych wszystkich szafkach. Poza kuchnią możliwa jest do otwarcia jeszcze szafa w pokoju naszego gracza i również te szafki
w salonie, tak? No ale niestety tylko szafki, szuflad już się nie da. No ale dzięki temu macie teraz tonę miejsca na przechowywanie wszystkich rzeczy. I dodatkowo, bo jeszcze zapomniałem w sumie o tym wspomnieć, w tej gabinie nad jeziorem, tą, którą możecie wygrać w karty, tutaj również da się otwierać te szafeczki i całkiem sporo miejsca tutaj macie. Osobiście jeszcze uważam, że opcja otwierania tych szafek mogłaby być na przykład w domku na wyspie, no ale niestety już takiej opcji tutaj nie dostaliśmy. A następna modyfikacja, która z pewnością pozwoli wam zapełnić miejsce w tych szafkach, nazywa się Expanded Shop, która umożliwia nam zakupienie dosłownie każdego produktu ze sklepu. I większość z tych rzeczy można nawet używać, co jest naprawdę super sprawą. A jednocześnie będziecie mogli sprawić, że nikt inny nie będzie mógł kupić już nic w sklepie Tejmo. Jak widzicie, najfajniejsze jest to, że te wszystkie przedmioty mieszczą się w jednej siatce i możemy sobie w sumie, otwierając ją na środku kuchni, narobić całkiem sporego syfu. Ja akurat tutaj wykupiłem cały sklep, no jak widzicie, możecie mieć normalnie i sobie postawić ten słynny proszek do prania Homo w takiej właśnie szafeczce, którą możecie sobie otworzyć, ale najlepszą rzeczą jest chyba to, że przykładowo z takiej puszeczki możecie sobie zjeść takie normalne klopsy, lub możecie sobie zjeść grochówkę czy jakąś zupę mięsną. Również jest tutaj możliwość zakupu gąbki i w sumie za bardzo chyba nic nią się nie da robić. Nie wiem, czy można wycierać nią mocz z podłogi. Gdy wypijemy ketchup, to się dzieje takie coś. Więc ja nie polecam. Możemy też tutaj kupić tą maślankę słynną, która działa w sumie tak samo jak mleko, i orange juice, który jest w sumie fajną alternatywą dla piwa, czy jakiejś zwykłej wody kranowej. Oczywiście takich przedmiotów jak proszek Homo jest tutaj tona i z nimi się nie da nic robić, tak samo jak z gąbką. Niestety, ale można zawsze sobie je gdzieś postawić i niech sobie fajnie wyglądają. Ale jest jeszcze taki jeden przedmiot o nazwie paluszki rybne. I je można sobie wyciągnąć normalnie jak kiełbaski i usmażyć na kuchence. To jest taka też spoko alternatywa, jeśli nie chce wam się jeść cały czas kiełbasek. No, tak wyglądają paluszki rybne po usmażeniu. Niestety jeden się nie usmażył, ale to nic. Ale za to możemy też tutaj kupić potężną kiełbachę, którą można sobie opierdzielić. Bo jak widzicie, wygląda ona w ten sposób. Zamiast normalnego sprayu na komary możecie sobie zakupić lepszy spray, który jest też większy. Jest to spray ogólnie na owady, więc chyba na muchy też powinien działać. Generalnie to na rzeczy, to wszystko będziecie mogli sobie poukładać w tych szafeczkach z wcześniejszego moda. My lecimy teraz do przedostatniej modyfikacji, która nazywa się Homura's Tweaks and Additions Pack. Tak w skrócie jest to modyfikacja, która daje ogromny fix do ogólnego My Summer Car. Mamy tutaj tonę opcji i możemy sobie je wszystkie dostosować jak chcemy. Przykładowo General. Jakby ktoś chciał, można dodać kolizję na przykład do znaków drogowych, czyli kolizję do skrzynek na listy. Ale możecie wyłączyć tę niewidzialną ścianę w sklepie za ladą. Możecie też włączyć, żeby zmęczenie wam wzrastało w momencie, gdy oglądacie telewizję w więzieniu w nocy. Przykładowo możemy też sobie ustawić, że radio w Satsumie potrzebuje tylko jednej anteny, żeby już nie szumiało. Lub żeby w ogóle nie potrzebowało anten, żeby nie szumiało. To jest tego tona, ja może sobie to przeskipuję. Mam te wszystkie ulepszenia. Możecie sobie ulepszyć światła w samochodach, czyli to, co było w panierze. Czy możecie sobie wyłączyć całkowicie, włączyć cały czas lub tylko w momencie, gdy otwierają się drzwi. Możecie sobie dodać jakieś ulepszenie do otwierania okien w samochodach. Albo w momencie, gdy włączycie radio, ten cały tekst będzie się podświetlał. To możecie też zrobić, żeby wskaźniki paliwa podnosiły się tak powoli w Hayosiko, Kekmecie, Ferndale'u i Gifu. Możecie dodać też podświetlenie liczników w EDM, w Fittanie i w autobusie. Pasy dla pasażerów, tablice rejestracyjne dla zaparkowanych samochodów, światło w interiorze dla kuzyna, więcej detali dla wraków u Fletariego. Tego tutaj naprawdę możecie sobie to wszystko właśnie sprawdzić. Opcji jest naprawdę wiele. No i dotarliśmy do ostatniej modyfikacji na dzisiejszej topce. Wyszła całkiem niedawno, nazywa się Traffic Car Expansion. Dodaje ponad 30 nowych lub przerobionych samochodów dla ruchu ulicznego jeżdżącego po szosie wokół mapy. Generalnie one mogą mieć losowe kolory, losowe blachy, mogą mieć inne koła, różnych kierowców i też mogą mieć pasażerów. Niektóre samochody mają wiele stylów nadwozia lub poziomów wyposażenia. Natężenie ruchu może się różnić w zależności od pory. Również cały ten trafik powinien być bardziej inteligentny i jednym z tego przykładów jest moje nagranie, którym podczas nagrywania tego filmu udało mi się wychwycić, jak fajnie Ford Escort unika kolizji. Normalny samochód w My Summer Car wyprzedzałby dalej, a ten ładnie, elegancko wykrył to, że gracz jedzie i od razu zjechał. Do tej całej inteligencji myślę, że należy to, że te samochody potrafią ominąć normalnie trójkąt ostrzegawczy. Także całkiem fajnie to wszystko zostało dopracowane. Nawet patrzcie, kierowca BMW poradził sobie z ominięciem trójkąta ostrzegawczego. No way. Również co jakiś czas samochody mogą zjeżdżać na Perajarvi, żeby na przykład zatankować lub się po prostu przejechać. Dokładnie tak napisał twórca. Drugi fajny feature w momencie, jak gdzieś na autostradzie stoi policja,
to będą nam mrugać długimi światłami. Może teraz nie było tego jakoś mega dobrze widać, ale tak, oni właśnie mrugali światłami, bo dokładnie tutaj za zakrętem stoją niebiescy i za chwilę sami się o tym przekonacie. Jak widzicie, faktycznie są niebiescy, jest tutaj również miernik prędkości. Jest szansa, że samochód zrespi się z jakąś przyczepką przykładowo. Z tego co widziałem na jednej na przykład może być przewożona kanapa, także naprawdę fajna sprawa. Również niektóre samochody są wyposażone w podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Teraz mi się wydaje widać to o wiele lepiej. No, nawet fajnie to wygląda. Są również nowe samochody Sebixów, które gdzieś tam można spotkać. Będą oni właśnie jechać jakoś bardziej niebezpiecznie. Respią się one rzadko, ale jest właśnie jakaś szansa, żeby je spotkać. Też te samochody wszystkie mają pozmieniane nazwy na tak zwane lore friendly, czyli mają jakieś po prostu lekko zmienione lub wymyślone nazwy. Po prostu nie są takie same jak w rzeczywistości. Przykładem jest to Hayosiko Sepal. Tu jeszcze mamy Opla Omega A. To jest też całkowicie nowy samochód. Ten samochód, jak i pewnie wiele innych, akurat nazwy nie ma, więc zostaje on taki bezimienny. Znajduje się tutaj też zwykła Swoboda, a to jest jakiś terenowy samochód, którego za bardzo nie rozpoznaję, także w komentarzu możecie dać znać, jakiej marki może on być. Tutaj mamy Volkswagena Polo, dokładnie nie ten, który jeździ na rajdach, to jest po prostu zwykła fabryka i jeździ po szosie. I jak widzicie, o, pan w garniturku sobie nim jedzie. W tym miejscu mamy zwykłą Polsę, ta, która jeździła wcześniej, tylko akurat ta jest biała. Tutaj jeszcze jadą, o, na przykład Audi 80. Tu widzimy jadącego tak zwanego DNS Diesel. To jest chyba parodia Mercedesa W210. Tam wędruje Victro Vortex. Spójrzcie, tutaj mamy BMW, to jest BMW E30. Również możemy znaleźć tutaj Forda Escorta z rajdów, tylko jest to po prostu wystokowana wersja. Znajdziemy jeszcze również Ricocheta, takiego jak jeździ nim Sebix, tylko również w wersji normalnej, stokowej. To może być już chyba Audi setka, tak mi się wydaje. Jak widzicie, ona ma już spoiler, tutaj ma taką dokładkę na przykład. No całkiem fajna gablotka. Tu jeszcze możemy spotkać Hayosiko. Są również różne rodzaje jeżdżącego GIF-u. Przykładowo zostało przywrócone to z drewnem ze starych wersji gry i nie zużywa w sumie ani jednego FPS-a. Dużo by tu mówić o tym wszystkim. Do tych wszystkich samochodów jest tu naprawdę masa. Nie wiem, pan autobusiarz postanowił się odlać i tu się dzieją takie dymy, no. Link do tych wszystkich modyfikacji znajdziecie w opisie. Jeżeli lubicie moją pracę, możecie zostawić suba na kanale. Jeśli chcielibyście mnie jakoś szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie kanału, za które macie również specjalne bonusy ode mnie. Chciałbym zaprosić was jeszcze na Discorda, gdzie również tam niektóre bonusy z wspierania kanału się przekładają. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Na dzisiaj tyle, na razie, cześć. Bajo!